Średniowiecze to epoka w historii trwająca od V do XV wieku. Co wiemy o Krościcach z tej epoki? Najstarszy zachowany dokument pochodzi z roku 1268, lokacja na prawie niemieckim. Łoty było ostatnio w cyklu Pierwej w Krościcach. A jakie jeszcze dokumenty o Krościcach zachowały się z tamtych czasów? Śladów wpisanych jest bardzo niewiele. Najpierw mamy taką informację od księcia opolskiego, że kmiecie z wsi Krościca otrzymali łąkę na wypas 100 owiec. Później w roku około 1375 chyba został wymieniony sołtys Stanisław pełniący tę funkcję w Krościcach. Jeszcze z czasów Władysława Opolczyka mamy ślad, w którymś roku sprzedał on kapitule wrocławskiej wszystkie dochody z wsi Krościce. Być może była to forma oddania jakiegoś długu. No to wiele my się nie dowiedzieli o Krościcach z tych dokumentów. Ciekawiej by było się dowiedzieć, wiele domów było w Krościcach, wiele ludzi tam mieszkało, albo jak się zwali. Pierwszy spis mieszkańców, przynajmniej kmieci chruścickich, został dokonany dopiero w roku 1532. 1532 to już jest XVI wiek. I ty urbarzy z 1532 roku zajmiemy się w następnym odcinku z cyklu Pierwej w Krościcach. A dzisiaj, mimo braku konkretnych dokumentów, spróbujemy coś powiedzieć o naszej wsi w średniowieczu, czyli przed rokiem 1500. Jedyne dane liczbowe z XIV i XV wieku, które mogłyby pomóc w zobrazowaniu wielkości wioski w tych czasach, to rachunki Świętopietrza dla archidiakonatu opolskiego. Historyk Tadeusz Ladogórski w swoim opracowaniu Studia nad zaludnieniem Polski w XIV wieku przeliczył te wartości na liczbę mieszkańców niektórych parafii archidiakonatu opolskiego. Dla Krościc niestety nie mamy takiej informacji. Ale jakby za pomocą urbarza z 1566 roku porównać wieś Krościce ze wsią Żejlazna po drugiej stronie Łodry, której ilość mieszkańców w 1447 roku Ladogórski szacuje na 210, to możemy przypuszczać, że Krościce w połowie XV wieku liczyły około 250 mieszkańców, a 100 lat prędzej, w połowie XIV wieku, mogło ich być kole 210. Mieszkali oni w takich półziemiankach, co miały ino jedno pomieszczenie, w które żyła całą wspólnota rodzinną. Do tej wspólnoty należeli oprócz ojca, matki i dzieci też rodzice, starzyki, a nieraz i rodzeństwo ojca albo matki. Średnio w jednym domostwie mieszkało wtedy prawdopodobnie około 10 mieszkańców. To by znaczyło, że w Krościcach około roku 1350 było mniej więcej 21 domów, a w 1450 mogło ich być 25. Od czasów lokacji na prawie niemieckie domy te znajdowały się w zwartej, regularnej zabudowie, którą zachowała się do dzisiejszego dnia. Chodzi tu oczywiście o Gbury, czyli dzisiejszą ulica Powstańców. Ciekawie by też było się dowiedzieć, czy był wtedy w Krościcach kościół, a jak nie, to do jakiej parafii my należeli, gdzie był najbliższy kościół i ksiądz, co mógł ochrzcić dziecko, dać ślub albo pochować zmarłego. W biskupiej książce podatkowej z roku około 1300 Krościce figurujące pod numery 431 wliczone były do archidiakonatu wrocławskiego. Jak widać na mapie, jako jedna z nielicznych miejscowości, które politycznie nie były przyporządkowane księstwu wrocławskiemu. Sam fakt, że Krościce w roku 1300 należały do archidiakonatu wrocławskiego, nie znaczy, że do nas stamtąd przyjeżdżał ksiądz. Wrocław kasował ino od krościckich ludzi Świętopietrze, a o posługę kapłańską musieli się postarać gdzie indziej. Kościół, żeby iść nam są, mieli bliżej. Już przed rokiem 1223 kościół był w Opolu i w Skorogoszczy. Od 1228 roku kościół był też w Czarnowąsach. Jeszcze przed rokiem 1325 kościół był w Dobrzniu i prawdopodobnie w tym samym czasie w Popilowie. O przynależności państwowej, czyli do jakiego księstwa, królestwa albo cesarstwa Krościce na przestrzeni wieków należały, będzie w następnym odcinku z cyklu Krościce pod lupą. Most ciekawe stare nagrania filmowe albo stare zdjęcia, na których widać nasza wieś,
jej ulice, sklepy albo wydarzenia, które miały tu miejsce, podziel się nimi z innymi. Skontaktuj się z nami mailowo albo podjedź do pana Klemensa Weber.